Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy dziś będzie podwyżka stóp w Polsce? Zobacz to. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy dziś będzie podwyżka stóp w Polsce? Zobacz to. Najważniejsze wydarzenie tego dnia to oczywiście decyzja w sprawie stóp procentowych w naszym kraju. Niestety nie wiadomo, o której godzinie może ona zapaść między godzinami 12 a nawet 18:30 podczas całej sesji może się pojawić taka informacja. No i oczywiście rynek będzie musiał na nią zareagować, plus oczywiście pamięta, że jutro będzie konferencja prezesa Glapińskiego i także to wydarzenie będzie miało duży wpływ na polskie aktywa, na wycenę, na przyszłość, na dyskontowanie tego, co się może wydarzyć w naszym kraju i oczywiście każdy praktycznie, kto posiada zobowiązania kredytowe, jest szczególnie zainteresowany pytaniem, czy podwyżka stóp procentowych będzie, czy też może kroją się jakieś obniżki stóp procentowych i warto zwrócić na to uwagę, co się teraz dzieje. Zaczynamy oczywiście przegląd rynkowy od wykresu WIBOR-u 3-miesięcznego i w tym wypadku, jak widzimy, na przestrzeni ostatnich miesięcy on wyraźnie zaczyna spadać. Od samego początku tego roku także spadł o 10 punktów bazowych i tendencja jest ku temu, żeby faktycznie wskaźnik kontynuował ruch w dół, przygotowując się co najmniej na to, że przed nami będzie okres wypłaszczenia trajektorii stóp procentowych, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. No i oczywiście rynek także będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy inflacja, która ma teoretycznie podskoczyć w styczniu i w lutym, będzie i jest już uwzględniona w wycenach rynkowych, czy też będzie musiała być dopiero uwzględniona. Dlatego też jedno z tych ciekawszych zapytań jest właśnie to o to, co się wydarzy na rynkowych, na różnych instrumentach, które wyceniają polską przyszłą stopę procentową. No i odpowiedź na pytanie, czy dziś będzie podwyżka stóp procentowych w Polsce. Warto zwrócić uwagę na to, jak najważniejsi ekonomiści z dużych instytucji finansowych w Polsce i za granicą prognozują, co się ma wydarzyć. I na podstawie ankiet stworzono listę, która pokazuje, że nie ma nikogo, kto zakładałby, że dzisiaj będzie podwyżka stóp procentowych, ani też nie ma nikogo, kto prognozowałby obniżkę stóp procentowych. Wszystkie instytucje i wszystkie osoby, które zostały ankietowane w badaniu, spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną dzisiaj na niezmienionym poziomie 6,75%. I oczywiście każda rozbieżność względem prognoz będzie zdecydowanie musiała być zdyskontowana. Jednak taka decyzja, która byłaby rozbieżna względem prognoz, jest niezwykle mało prawdopodobna i warto mieć to na uwadze, że Rada Polityki Pieniężnej przyjmie konsensus wait and see, takie nastawienie, które będzie polegało na wyczekiwaniu na konsekwencje wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. No i oczywiście scenariusz bazowy mówi o tym, że dzisiaj nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych. Ale jaka jest przyszłość polskich stóp procentowych? Krótkoterminowa perspektywa stóp procentowych wyrażona kontraktami FRA pokazuje, że na przestrzeni do maja praktycznie nie spodziewamy się żadnych ruchów w polityce monetarnej, ani podwyżki, ani obniżki stóp procentowych. Natomiast kiedy spoglądniemy na to, jak rynek przyszłych stóp prognozuje, co może się wydarzyć w końcówce 2023 roku, to w rynku jest co najmniej jedna podwyżka stóp procentowych, jeżeli nie dwie podwyżki o 25 punktów bazowych. I wygląda na to, że czwarty kwartał przyniesie nam pierwsze obniżki stóp procentowych. I drodzy Państwo, jak pamiętamy, jest to bardzo zbieżne z tym, jak prognozuje rynek oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, czy też w innych krajach. Dlatego też to nie jest nic niezwykłego, że stopy procentowe według rynku mają spaść pod koniec tego roku.
Jaki jest główny powód? Oczywiście dezinflacja, która ma bardzo przyspieszyć w kolejnych miesiącach i to ma być ten czynnik, który sprawi, że w polityce monetarnej otworzą się perspektywy ku obniżkom stóp procentowych i rynek to wycenia. Jeszcze raz przypomnę, te wykresy, które są w tle, pokazują jakie są rynkowe oczekiwania co do stóp procentowych. Rynkowe oznaczają, że za tymi wykresami stoją miliony, miliardy dolarów, euro, złotych. To nie są jakieś ankiety, za którymi nic nie stoi, tylko za tymi wykresami stoją miliony, miliardy dolarów i innego kapitału, który obstawia, co może się wydarzyć na stopie procentowej. Dlatego też zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Nie należy się spodziewać żadnego ruchu, pozostawienia stóp procentowych bez zmian. No i w perspektywie dopiero końcówki tego roku i przyszłego możliwe są obniżki stóp procentowych. Warto o to wiedzieć i zobaczyć to, co będzie się działo na stopach procentowych, ponieważ to ma oczywiście bardzo duże znaczenie dla tych wszystkich, którzy mają kredyty hipoteczne, inne zobowiązania. Ma to diametralne i oczywiście ogromne znaczenie. I jaka będzie rynkowa reakcja na te wydarzenia, ponieważ czy poziom stóp procentowych jest już uwzględniony, czy też nie, od tego będzie dość sporo zależało. Jednak ja spodziewam się, że ta decyzja, która dzisiaj zapadnie, nie będzie miała większego odzwierciedlenia w wycenie rynkowych aktywów, ponieważ jest ona już uwzględniona od kilku miesięcy w cenach różnego rodzaju aktywów denominowanych w złotym, więc nie spodziewam się żadnych zmian na rynku złotego. Może być jakaś aktywność podwyższona, zmienność na obligacjach, i nie spodziewam się praktycznie żadnej reakcji na rynku polskich akcji. Ale oczywiście zwróćmy uwagę na to, co się teraz dzieje, ponieważ na fali bardzo wyraźnego spadku euro-dolara zaczyna się także osłabiać krajowa waluta. I jak widzimy na przykładzie ostatnich dni, to właśnie zachowanie amerykańskiego dolara w skali globalnej jest głównym czynnikiem, który powoduje osłabienie albo umocnienie krajowej waluty. Na uwagę zasługuje także para dolar do złotego. Jeżeli dolar się umacnia, czyli euro-dolar spada, to złoty się osłabia i właśnie na podstawie wydarzeń ostatnich godzin, ostatnich dni mamy tego najlepszy dowód. Żadne czynniki lokalne, decyzje stóp procentowych, polityka polska nie ma większego wpływu. To znikome jest znaczenie czynników lokalnych na wycenę krajowej waluty, więc wniosek jest taki, że jeżeli euro-dolar będzie dalej spadał, to złoty się będzie osłabiał, a jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, wróci do tendencji wzrostowej, to złoty także wróci do tendencji umacniania i moim zdaniem to jest generalnie scenariusz bazowy. Przypominam, że teraz rynki światowe będą czekały na dane o inflacji za styczeń, a one poznamy je 14 lutego, w przyszły wtorek będą to dane dla Stanów Zjednoczonych, a w przyszłą środę poznamy dane o inflacji w Polsce. I oczywiście te czynniki będą tutaj zdecydowanie najważniejsze w ocenie przyszłych stóp procentowych, ponieważ pozwolą nam ocenić, jaka jest skala dezinflacji, czy ten proces postępuje, czy też nie, jaka jest jego skala. Polskie obligacje wróciły nad poziom 6% na rentowności. Myślę, że jest to właśnie efekt oczekiwania na te dane o inflacji, którą poznamy za tydzień, plus oczywiście efekt reakcji na zachowanie amerykańskich obligacji, które rosną na rentowności. Pewnego rodzaju korekta się szykuje, zwłaszcza jeżeli dzisiaj podczas sesji przebilibyśmy poziom 6,10. Czy tak się stanie? Patrzmy równolegle na amerykańskie obligacje, wiele nam to powie, a rynek akcji prawdopodobnie będzie powielał to, co się dzieje w Chinach. Najważniejszy indeks chiński, przynajmniej dla mnie to jest indeks w Hongkongu, Hang Seng dzisiaj próbuje tylko lekko rosnąć, ale nie ma jakiegoś większego wzrostowego odbicia, więc prawdopodobnie warszawska giełda papierów wartościowych zachowa się także bardzo podobnie, ale jak widzimy tutaj utrzymanie poniżej poziomu 1890-1900 punktów jednak faworyzuje scenariusze prospadkowe, więc pewnego rodzaju ryzyko wystąpi.
No chyba, że oczywiście euro-dolar zacząłby dzisiaj rosnąć, no w takiej sytuacji wystąpi naturalna presja na to, żeby kupować aktywa ryzykowne, w tym oczywiście polskie akcje. Natomiast na chwilę obecną raczej w krótkim terminie do czasów danych o inflacji prawdopodobnie będzie występowała presja na rzecz jakiejś korekty na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a później raczej spodziewam się nawrotu do tendencji wzrostowej. Patrzymy przede wszystkim na te amerykańskie obligacje. Natomiast wczoraj oczywiście najważniejsze wieczorne wydarzenie to były słowa prezesa Powella. Teoretycznie prezes Powell miał nie doprowadzić do zwiększenia aktywności, ponieważ wcześniej już wszystko powiedział. Natomiast rynek skoncentrował się na dwóch ważnych informacjach. W pierwszej kolejności poznaliśmy sugestie prezesa, że stopy procentowe jednak będą szły dalej w górę i to pomimo oczekiwań rynkowych co do obniżek stóp procentowych i to doprowadziło do wzrostów rentowności amerykańskich obligacji. Ale także prezes zaczął sygnalizować możliwość dezinflacji i to oczywiście spodobało się przede wszystkim rynkowi akcji. No i oczywiście reakcja miała miejsce tutaj, doszło do bardzo wyraźnych ruchów w górę na rentownościach amerykańskich obligacji, które zbliżyły się nawet do poziomu 3,70 i reakcją także był wzrost euro-dolara i potwierdzenie dolnego ograniczenia tego dwumiesięcznego kanału wzrostowego, który widać na wykresie. Już wczoraj o nim wspominałem, że okolice 1,07 to jest wsparcie. Z tego miejsca może dojść do próby odreagowania i faktycznie tak się dzieje, ale teraz dopiero powrót na poziom 1,0750 pozwoli realnie myśleć o jakichś dalszych wzrostach. Jest to wcześniejszy opór, dlatego każdy powrót na ten poziom będzie odczytany moim zdaniem jako kolejna zachęta do osłabienia amerykańskiego dolara w oczekiwaniu na to, że te procesy dezinflacyjne jednak przeważą i że Fed już nie będzie musiał aż tak bardzo agresywnie podnosić stóp procentowych. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji spowodowały także umocnienie jena japońskiego i to zachowanie jest dość interesujące, ponieważ wymyka nam się z oceny, a zwłaszcza wymyka nam się z oceny sytuacji zachowanie rynku akcji, który pomimo wzrostu rentowności amerykańskich obligacji wczoraj w piękny sposób obronił wsparcie 4100 punktów, potwierdzając jego znaczenie. No i dzisiaj o poranku rynek jakby tak nie chce spadać, nie chce wrócić do tendencji spadkowej, chce raczej rosnąć. Dlatego też jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami dalszej kontynuacji ruchu w górę, a to sprzyja popytowi na ryzyko. Wygląda na to, że przy tych poziomach rynek zdyskontował te rynkowe stopy procentowe w okolicach nawet poziomu 3,70, nie boi się ich, a to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość dla ryzyka. Przypomnę, stare rynkowe powiedzenie, jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. Jeżeli indeksy giełdowe nie chcą spadać po tych ostatnich wiadomościach z rynku pracy, po wczorajszym wystąpieniu prezesa Powella, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami tendencji wzrostowej, kontynuacji ruchu w górę. No i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy i co jest bardzo ciekawe, pomimo wycen rynkowych, które pokazują, że spółki, zwłaszcza te technologiczne, są tak jakby przewartościowane. Generalnie spółki technologiczne pokazują, że rynek jakby się nie bał recesji tutaj na indeksach giełdowych, chociaż rynek stóp procentowych może na to wskazywać, to te optymistyczne wieści jednak stają się faktem i bardzo podobnie analogicznie zachowuje się indeks DAX, który obronił poziom 15 300 punktów, a w takiej sytuacji oczywiście te zachowanie faworyzuje scenariusze wzrostowe. Amerykański dolar i rentowności oznaczają także, że wzrok wszystkich inwestorów, którzy lubią rynek surowcowy, spoczywa na cenie złota i tutaj na razie nie ma jakiejś większej aktywności, większej zmienności. Czekamy na następny ruch, zwłaszcza tego euro-dolara, czy zostanie potwierdzone jakieś wzrostowe odbicia. Jeżeli tak się stanie, oczywiście wystąpi presja przeciwko spadkom na ceny złota i będziemy świadkami próby powrotu w rejon 1900
dolarów. Natomiast moim zdaniem, tak jak powiedziałem, do danych o inflacji we wtorek ze Stanów Zjednoczonych raczej amerykański dolar będzie miał większą szansę na umocnienie, dlatego też myślę, że także presja na korektę ceny złota powinna mieć miejsce. Rynek surowcowy to także rynek miedzi i jeżeli dzisiaj cena miedzi wróci na poziom psychologiczny $9,000, to uwierzę także, że możemy być świadkami następnych dynamicznych ruchów wzrostowych cen akcji, czyli indeksy giełdowe, żeby miały pójść w górę. Dlatego też moja ocena sytuacji na ryzyku jest uzależniona od tego, co się stanie na cenie miedzi w okolicach poziomu $9,000. Natomiast wczoraj doszło do dynamicznego wzrostu ceny ropy naftowej, która wróciła po prostu w rejon $77, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, czyli konsolidacja cały czas trwa. W średnim terminie mamy tutaj opory w rejonie $82, wsparcie w rejonie $70 i posłusznie będziemy czekać na wybicie i takie bujanie może trwać wiele miesięcy, ponieważ ani popyt na ryzyko nie jest w stanie wydźwignąć tutaj ceny bardzo wysoko, ani podaż jest w stanie zbić ceny nisko, ponieważ w rejonie $70 Amerykanie odnawiają rezerwy strategiczne ropy naftowej i do czasu, kiedy faktycznie tak się te odnawianie będzie miało miejsce, raczej nie należy liczyć na to, że cena ropy naftowej przebije ten bardzo ważny poziom wsparcia. I na koniec Bitcoin. Bitcoin, który także potwierdza, że popyt na ryzyko ma ochotę atakować. Bitcoin nie chce spaść, zwłaszcza nawet nie chce się zbliżyć do wsparcia $22 300. Dlatego też wsparcie ze strony Bitcoina, wsparcie ryzyka ma miejsce. No i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że Bitcoin i w ogóle rynek ryzyka spróbuje jeszcze jednej fali wzrostowej ataku na swoje opory. Więc jestem optymistycznie nastawiony do perspektyw na Bitcoinie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam!